Mamo, widziałeś gdzieś Edwarda? Może poszedł na papierosa. Wiesz co, pójdę go poszukam. Dobra, tylko powiedz, żeby się pospieszył. Oczywiście. Edziu! Dobra. Chodźmy już. Lucyna pewnie mnie już szuka. No jak żoneczka szuka, to nie da rady. No nie da, nie da. Dziś w odcinku. Zdradzona na własnym weselu panna młoda mści się na mężu. Ledwo żyje. Syropek na przeczyszczenie. Nie smakował ci? Nie smakował ci tak jak druchna na naszym weselu? Ryży wychodzi na wolność. Od razu wpada w tarapaty. Nic nie znaczysz w tym mieście już, rozumiesz? Adek broni męża klientki przed wściekłym teściem. Panowie! Panowie! Kurde, Loluś, no... No nie wiem, co mam ci powiedzieć, stary. Dobra, pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Jak coś, to wal jak w tym. Na razie, cześć, trzymaj się. Co się stało? Co z Lolkiem? Jego ojciec nie żyje. Co ty? No. Cholera. Masakra. Słabo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam coś, co może panów zainteresować. Niech pani pokaże. Prawdziwy rarytas. Nie ma takiej drugiej. Co w niej takiego wyjątkowego? Niech pan sprawdzi cenę. No dobrze. Faktycznie. Nowo kosztuje 4000. To nie wszystko. Wiecie, kto był jej właścicielem? Kto? Ten, lider Fukuramy. Tego zespołu heavy metalowego? Serio Weles na niej grał? No, właśnie wiedziałam, że ma jakoś dziwnie na imię. Mam też papiery potwierdzające, że to jest oryginał. A skąd pani ma to cacko? Mój mąż lubił takie szpanerskie rzeczy. Tak, i co? Czasem nawet na niej grał. Znudziło mu się, tak? Nie. Umarł. O, Przepraszam. przykro nam, nasze kondolencje. Dobrze. Mogę pani zaproponować 1500 złotych. Bierzcie, przynajmniej nie będzie mi o nim przypominała. Maciuś, zabierz to pani sprzed oczu i przygotuj umowę zastawu. Chyba że chce pani od razu sprzedać. Nie, może jednak pod zastaw. No, serio, wspaniała rzecz. Naprawdę bardzo mi przykro z powodu pani straty. Dziewczyna nas zaskoczyła, bo w ogóle nie było po niej widać, że jest w żałobie. Żadnej czerni ani takich tam spraw. Pomyślałem, że to jej sposób na radzenie sobie z traumą. Gdzie ty się tak spieszysz? Co to, komitet powitalny? No, żebyś o nas nie zapomniał. Mój prawnik chyba wyraził się jasno. Nic na mnie nie macie. Spokojnie, coś znajdziemy. No to już szukajcie, pieski. Aport! Posłuchaj, dupku. Przyznaję, miałeś fart. Ale to, że odpowiadasz z wolnej stopy, to tylko błąd sądu. A my ten błąd naprawimy. Nie boję się. No powinieneś. Mamy cię na oku, więc jedno potknięcie i wracasz do pierdla. Możecie pomarzyć, dziewczynki. Ciao. Ojej, dziękuję pani bardzo.
Nasi podopieczni się z tego strasznie ucieszą. Drobiazg. Ale wie pani, to samo takie markowe rzeczy. Naprawdę chce pani oddać te wszystkie ubrania? Proszę pana, ja robię miejsce na nowe. Oj, naprawdę, będę pani strasznie, ale to strasznie wdzięczny. Dobra, to już wszystko. Proszę. Super, dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia. Oby się przydały. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Lucyna? A co tu się dzieje? Co to za bałagan? Już jesteś? No nic takiego, oddałam trochę ubrań dla biednych. Słuchaj, kochanie, zaprosiłem dyrektora na kolację. Ma tu być z żoną za 2 godziny. Dyrektora? Żartujesz? No, dzwoniłem do ciebie, no ale nie odbierałaś. Błagam cię, no zrób coś. Od tej wizyty zależy mój awans. No dobra. Możesz na mnie liczyć. Zrobię pyszną kolację. A teraz wyrzuć te śmieci i ogarnij pokój. Tak, już sprzątam. Lucy, jesteś prawdziwym aniołem, diamenciku. Jeszcze zobaczysz, jak przyjemnie jest w raju. Dobra, a teraz idź już, bo nie mamy czasu. Kocham cię. To co, Maciuś, kończ liczyć, no i zamykamy. Tak, kończę i zamykamy. A ty, ale o co chodziło z tym ojcem Rolka? W sensie wiadomo, co mu się stało? No nie wiadomo, no, na nic się nie skarżył, no więc teraz muszą zrobić sekcję, nie? Kurczę, szkoda faceta. No bardzo. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Wieczór, ale my już zamykamy. No, ja tylko na chwileczkę. Szedłem kawał drogi. No, może jednak mnie panowie obsłużą. Słuchamy. Tak. No. Ale proszę pana, kamyki to nie do Jakie żołbardu. kamyki? To są minerały. Jedyna taka kolekcja w Polsce. Dobrze, ale co ja miałbym z tym zrobić? Kupcy znajdą się na pewno. To są unikaty, proszę pana. Wie pan co? Tylko problem w tym, że my przyjmujemy biżuterię, sprzęt, no a nie kamyki, no. Jakie kamienie? No nie kamienie. Piękna septaria. I wie pan co? Niektórzy uważają, że ten kamień nie pochodzi z naszej planety. O! No widzi pan, tak to jest, bo nawet czasami ludzie z księżyca spadają, nie Maciuś? Niech pan tylko spojrzy. Cudowny dioptas. Krzemionka, domieszka manganu, żelaza. Okej, tylko mam takie zasadnicze pytanko. Ile dostaniemy za to miedzi? Miedzi? Aha, rozumiem. No ten akurat jakieś 1000 złotych. No ale mam inne. 1000 złotych? No tak. No to pan mógł od razu mówić, Maciuś, otwieraj laptopa szybciutko i za chwilę sprawdzamy wszystkie kamyczki. No raczej. No. Chciałem początkowo spławić tego starszego pana, ale kiedy okazało się, że te minerały są tyle warte, od razu zmieniłem nastawienie. Lucyna! Lucyna, gdzie są wszystkie moje koszule? A to ty jeszcze nie gotowy jesteś? Przecież wszystko już nakryte. No, chciałem założyć tę elegancką, wiesz, tę prążkowaną, no ale nie widzę żadnej. Ale jakie koszule? No moje. No, chyba nie oddałaś najlepszych rzeczy tym biednym. Nie, no, najlepszych nie. No to gdzie są? Misiu. O Jezu, rzeczywiście, mogłam się pomylić. No ty chyba sobie żartujesz, no. Co ja się teraz mam ubrać? Co, w palmy? No, ładnie mówię wszystkim ładnie. Kochanie, wiem. Tylko jak ja w czymś takim będę wyglądał przy dyrektorze? Uroczo. Przecież ty się zawsze świetnie prezentujesz, kochanie. Wszystkie moje przyjaciółki mają na ciebie chlapkę. Jakie przyjaciółki? Co ty wygadujesz? Dobra, nie denerwuj się, zaparzę ci ziółek. Załóż cokolwiek, nie ma czasu. Co to za zapach? Co ty kapuchę gotujesz? Misiu, jaką kapuchę. Pyszną potrawkę dla ciebie i twoich gości. Dobra, idę, bo się przypali. No idź. Edziu!
Nie będę zakładał tej idiotycznej koszuli. Jak wyglądam? Świetnie. Tylko wypij, bo jesteś strasznie zdenerwowana. Nie możesz tak być roztrzęsiony przy dyrektorze. Dzięki. Takie to jest paskudne. Ale skuteczne. O, chyba przyszli. Otworzysz? O cholera. Dobra. Idę. To niebieskie, to jak pan mówi, że jak to się nazywa? Chryzokola. A, chryzo. Ten okaz pochodzi z Kongo. Dałem za niego 700 złotych. Tylko wie pan co, no... Będzie problem z oszacowaniem tego wszystkiego. No przecież bym was chyba nie oszukiwał. Mogę panu zaproponować 1000 złotych. A za wszystko? No ale jak? No to za mało. No a w zasadzie dlaczego chce się pan tego pozbyć? Nie szkoda panu? No pewnie, że szkoda. No. Ale co zrobić? No, na wnuka potrzeba. Ma Aspergera. Co ma? Taki zespół chorób, właściwie zachowań. Na terapię zajęciową musi chodzić, bo z NFZ-u tylko raz w tygodniu. To za mało. Rozumiem, jasno. Dobra, no to w takim razie zróbmy tak, że weźmiemy od pana te kamyczki i spróbujemy znaleźć kupców. No oczywiście dołożymy do tego naszą prowizję. Sam bym poszukał, ale no nie mam do tego serca. No. Całe życie człowiek zbierał, no i teraz strasznie ciężko się pozbywać. Dlatego wydaje mi się, że sprzedaż komisowa będzie dla pana najlepszym rozwiązaniem. Na pewno więcej pan zarobi. No tak, skoro tak trzeba. Spiszemy to wszystko na umowę i zaczniemy szukać kupców. Dobra, to ja dam panu kartkę. Tak, ja tu wypiszę wszystko, co tu jest. Wezmę swój długopis. 10 lat mi służy. Okej. Bardzo porządna firma. Super. Tak jak my. No ba. Polubiłem dziadka. Pewnie zbierał te kamyki całe życie, a teraz musiał je oddać, żeby leczyć wnuka. Pomyślałem, że warto mu pomóc. Może jeszcze trochę potrawki? Dziękujemy, bardzo wyśmienite. Ale proszę się nie krępować, naprawdę. Jest na zdrowie. Bardzo smaczne, ale gorące i poczekam aż przystygnie. Mój misio uwielbia moją kuchnię. Mówi, że jest tak samo lekkostrawna jak pana prezentacje na zebraniach, prawda, kochanie? Ty wymyślasz. Przepraszam państwa na chwilę, ja muszę... Coś mi chyba zaszkodziło. Ale co ty, misiu, znowu? Przecież mamy gości, nie wypa... On tak zawsze. Mówisz do niby przez pracę, ale zawsze go łapie. Teraz jak byliśmy w tej Turcji, co wziął niby L4, to tak złapało. Turcji? No tak. No wtedy, co pan nie chciał dać mu urlopu i musiał wziąć chorobowe. Naprawdę super było. 2 tygodnie słoneczka, mówię państwu. Bomba. No, rzeczywiście bomba. Adam? Co ty tu robisz? Wypuścili cię? Nie, uciekłem. Żartuję, lalka. Ja muszę już iść. Czekaj, nie bój się, nic ci nie zrobię przecież. Mój? Zwariowałeś? Jaki twój? Atka. Że niby ten dzbanu miałby dziecko zrobić. Ja nie wierzę. Ryży, czego ty właściwie ode mnie chcesz? Nic od ciebie nie chcę. Chcę, żebyś tylko wiedziała, że nie miałam nic wspólnego z tym porwaniem. Nawet tak nie myślałam. Wiem, żebyś tego nie zrobił. Mimo wszystko. Co? Jakie mimo wszystko? O co ci chodzi? O to, że traktowałeś mnie jak towar. I dlatego mi się zerwałaś, co? Jakbyś traktował mnie inaczej, to może to wszystko inaczej by się potoczyło. Jeszcze może. Nie. Wszystko zepsułeś. Patrycja, nie uciekniesz od przeszłości. Ej! Co tu jest grane? Odpieprz od mojej kobiety. Adek. Cześć, Aduś. Dzień dobry. Jak tam życie rodzinne? Posłuchaj, nie wiem jakim cudem wyskoczyłeś z puchy, ale masz się trzymać z daleka ode mnie i od mojej rodziny, kumasz? Adam, idź już. Trzymaj się. Aż się zagotowałem, kiedy zobaczyłem Ryżego przy mojej Patrycji. Miałem ochotę dokończyć to, co zacząłem w ringu, ale Patrycja się wtrąciła. Zbieramy się. Tak. Chodzimy. Przemiły wieczór, ale musimy już iść. Ale już tak szybko nawet nie zdążyliśmy zjeść deseru. Jedną chwilkę, dobrze? Momencik. Co się dzieje? Może chociaż łyżeczkę. Albo zapakuję państwu. Proszę. Proszę, niech pan powącha. Jest pyszotka. No, nie szotka. O!
O, ja nie zdaram. Przepraszam, ja wszystko zaraz wyczyszczę. Momencik. Już. Jedną chwilę. Ale proszę przestać natychmiast. Mam tego dość. Chwileczkę, a może pan zdejmie przestać. koszulę, ja ją szybko przebiorę, co? Mam dość. Wystarczy. Co się panu stało? No widzisz, pan dyrektor już wychodzi, a ty cały czas siedziałeś w łazience. No jak tak można? Panie Żoński, mamy tego serdecznie dość. Wychodzimy. Ja strasznie państwa przepraszam. Ja nie wiem, co mi jest. Ja w życiu się tak nie czułem. To jest stres, kochanie. Ty się po prostu za bardzo przejmujesz każdą pierdołą. Dobranoc. Wychodzimy. Nie, niech państwo jeszcze... Ja bardzo państwa przepraszam. Ja wynagrodzę to jakoś panu. Ale pan się Żegnamy. wcale nie denerwuje. Przecież on to wszystko rozumie, prawda? Pa! Jezus! To jakaś totalna masakra! Odbiło ci? Uj. Co to miało znaczyć, co? Co ten gnojek od ciebie chciał? Cicho, dopiero co uśpiłam małego, nie krzycz. Czego chciał ryży? Nie wiem. Po prostu wyszłam na spacer z małym i go spotkałam. O czym gadaliście? O niczym, zaraz ty przyszedłeś. Tak? A wyglądało, jakbyście sobie ucinali jakąś miłą pogawędkę. Co on myśli, że jest ojcem naszego dziecka, tak? Adek, wyluzuj. To nie jest moja wina, że ryży mnie nachodzi. Czujesz coś do niego? Zwariowałeś? Po tym wszystkim? No nie wiem. Adek, tylko ty się dla mnie liczysz. Ty i nasz syn. Tak trudno w to uwierzyć? No mówię prawdę, wierzysz mi? Wierzysz? Coś ty narobiła. Upadłaś na głowę. Ale o co ci chodzi? Chyba oszalałaś. Przecież takiego wstydu mi narobiłaś przed szefem, że ja nie wiem, jak ja mu się pokażę. No jak to? Błagam, nie udawaj idiotki. Coś ty mu w ogóle naopowiadała. Już po co mu wspominałeś, że wziąłem L4, żeby pojechać na urlop? No nie wiem, jakoś tak samo wyszło, ale mnie się wydaje, że on się wcale nie pogniewał. Ty się słyszysz? Że ty gadasz jak potłuczona. I jeszcze ta, breja. Przecież chyba od tego tak się strułem. Wiesz co, Jeszcze na koniec tym budyniem go upaprałaś. Masakra. nie przesadzaj. Mnie się wydaje, że twój szef to jest przemiły facet i nic się nie stało. Jak to nic, kobieto? Jak to nic? Przecież tu chodziło o mój awans. Ja teraz mogę się z nim pożegnać. Jakaś kara musi być. Jaka kara? O czym ty mówisz? Jezus. Jeszcze to. Ledwo żyję. No, chyba rzeczywiście przesadziłam z tym środkiem. Jakim środkiem? O czym ty mówisz? Syropek na przeczyszczenie. A co? Nie smakował ci? Nie smakował ci tak jak druhna na naszym weselu? A widzisz, a jednak skonsumowałeś. Ale Lucyna, o czym ty mówisz? Jaka druhna? Moja przyjaciółka na naszym weselu, nie pamiętasz? Lucyna, to nie jest tak, jak myślisz. No owszem, próbowała, ale do niczego nie doszło. Nie, no pewnie, ja się przewidziałam i przesłyszałam. Nie no, Lucyna, ja przysięgam. Naprawdę do niczego nie doszło. No. Tak, ja mam halucynacje. I wiesz co, jestem wariatką. A wiesz, co robią wariatki? Rujnują życie swoim mężom. Lucyna! Lucyna! Następnego dnia Maciek i Adek dopiero co otworzyli lombard, kiedy zjawił się dość nietypowy klient. No ale chyba moja lepsza, co? Pół minuty po czasie. Nie powinno tak być. Co dla ciebie, mały? Dzień dobry, nie mów tak. Jesteś duży, ale nie za wysoki. A więc to, co mówisz, jest nielogiczne. Przyszedłem, to by wykupić minerały mojego dziadka. Proszę, mam pieniądze. A,
tak, ale to twój dziadek oddał je w komis. Nie możesz ich tak po prostu zabrać. Ale ja muszę je odzyskać. Ale dziadek oddał je dla ciebie. Nic na ten temat nie wiem. Wiem, że minerały mają wrócić na swoje miejsce. Słuchaj, a wiesz, z kim podpisaliśmy umowę? Z twoim dziadkiem. Więc nie mogę ci wydać tych minerałów. Utrudniasz. Nic nie utrudniam, no. A poza tym to ty nie powinieneś być czasem w szkole. Pierwsza lekcja zaczyna się od ujętej 15. Matematyka. No to chyba już musisz zmykać. Nigdzie nie pójdę, dopóki nie odzyskam minerałów mojego dziadka z powrotem. Ale spokojnie, no nie denerwuj się. Ale ja muszę je odzyskać z powrotem. To bardzo ważne. Powinniście postąpić tak, jak wam mówię, bo to słuszne. Ale młody, no ty jesteś niepełnoletni, no nic nie wskórasz, nie wydamy ci tych minerałów, no. No to spóźnię się do szkoły, trudno. Tam jest zaplecze, to sobie tam poczekam. Ej, gdzie tam? No chodź tu. Spokojnie. To co za Adek, malak, smarkacz mały, no. Dzwoń do dziadka, ja się nim zajmę. To idź. No idę. Jeszcze na mnie nakrzycz. No niezły był okaz tego chłopaczka. Kompletnie nieprzemakalny. W ogóle nie słuchał i tylko się wymądrzał. Jak jakiś stary maleńki. Jak samopoczucie, kochanie? Lucyna, błagam. Lepiej? Szkoda. Chyba za mało dałam, co? Ale na szczęście soczek też jest z wkładu. Żartowałam. Dobre, nie? Kobieto, daj mi spokój, ja nie mam siły się z tobą kłócić. Ale ja wcale nie zamierzam się z tobą kłócić. Ja właśnie wychodzę. Gdzie? Co ty znowu knujesz? Nie wiem, na zakupy do mamusi jeszcze nie zdecydowałam. Pa, Lovelasku, jadę. Lucyna, poczekaj, przecież ty nie masz prawka! Mój samochód! Coś ty narobiła! Przepraszam, pomyliłam te dwa pedały. Kochanie, każdemu się może zdarzyć. Ale jak w ogóle mogłaś usiąść za kółkiem, bez prawka? Oj tam, no. Przecież chciałam tylko spróbować. Ale nic się nie stało, lekkie zadraśnięcie. To nazywasz draśnięciem? To nazywasz draśnięciem? Kobieto, ja nie mam autokasku, ja cię normalnie zamorduję! Ratunku, pomocy! Co w ciebie wstąpiło, wariatko? Życie chcesz mi zrujnować? Dzień dobry. Zostaw mnie, ty brutalu. Pani to wszystko widziała, prawda? Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Daj mi spokój. Widziała pani mojego męża? Ryży. No przecież prosiłem cię, żebyś tu więcej nie przychodził. No czego znowu chcesz? Aduś, spokojnie. W interesach przychodzę. Tak ciężko przędziesz? Powiedzmy, że potrzebuję trochę hajsu na start po wyjściu. Chcesz pod zastaw? Ale po co mi? Kradziony sprzęt. Nie jest kradziony. Mam na niego kwit. Kupiony za brudną forsę. Bo u ciebie w Lombardzie to jest sama czysta, tak? A gówno cię to obchodzi, Ryży. Dobra, bierzesz czy nie? Nie żyj ryja. Dobra, wezmę. Ale tylko dlatego, że będzie mi pasował do salonu, jak go nie wykupisz. Nigdzie ci nie będzie pasować, bo wykupię go na czas. 5 stówek. Chyba cię pogięło. 1,5 kafla albo idę gdzie indziej. Dobra, dam. 1000. Dobra. Dawaj hajs i dawaj kwit na to. Świetnie. Podpisz tu, jak umiesz pisać. Świetnie się z tobą robi interesy, Ryży. To świetnie, że świetnie. W takim razie będę do ciebie przychodzić częściej. Miałem ochotę dać mu w zęby, no ale się powstrzymałem. Najlepiej nie mieszać interesów z prywatnymi sprawami. No i nie chciałem dawać Ryżemu satysfakcji i pokazywać mu, że mnie wkurzył.
Co jest? Gówno. Jak będę potrzebować ochrony, to się do was zgłoszę. No dzięki za troskę. Jeszcze się o ciebie nie zatroszczyliśmy, zobacz. Kielak, taki duży chłopak jesteś. Chodź w pojedynkę. Słuchaj, szpiclu. Nic nie znaczysz w tym mieście już, rozumiesz? Proszę. Ej, co jest? Spaduwa mi stąd, już! Nie wtrącaj się, gnoju! Mój lombard, mój teren i mój monitoring! Stop! Stop! Słuchaj, jeżeli coś dojdzie do psiarni, to inaczej pogadamy sobie. A ty, Ryży, jeszcze z tobą nie skończyłem. Idziemy, chłopaki. Poszło won! Dzięki, ale poradziłbym sobie. Właśnie widziałem. Nie mogłem pozwolić na to, żeby te zbiry rządziły przed moim lombardem. A Ryży, zamiast zgrywać kozaka, powinien się cieszyć. Miał szczęście, że akurat miałem ochotę się poruszać. Dzień dobry, dyrektorze. Ja chciałem jeszcze raz bardzo przeprosić za wczoraj. Ja nie wiem, co się stało. No to chyba jakiś wirus. Ja powinienem dzisiaj zostać w domu. No i niech pan tam zostanie na stałe. No ale szefie, ja naprawdę fatalnie się czuję. Nie jestem w stanie być dzisiaj w firmie. Nie musi się pan tłumaczyć. Przecież się pan zwolnił. Słusznie zresztą. Ja się zwolniłem? Rano otrzymałem maila z pańskim wypowiedzeniem. No ale szefie, to niemożliwe. Ja niczego nie wysyłałem. Panie Tracki, niech pan się idzie leczyć, ale nie na żołądek, tylko na głowę. A wypowiedzenie przyjąłem. Żegnam. Halo? Halo, szefie! Jezus! Co tu się dzieje? Gdzie jest mój laptop? Mam głośników konsoli. Nie, tylko nie moja gitara. Lombard. No nie, teraz to już przegięła. Zatłuk. Fajne kamyki. Tu jest właśnie pański wnuczek. Proszę. Ja muszę uciekać do pracy. Jeremi, dlaczego ty nie jesteś w szkole? Żaden tu po twoje kamienie wykupię. Jeremi, one muszą tutaj zostać. Czemu? Przecież są twoje i ja też je lubię. Posłuchaj, potrzebujemy pieniędzy dla ciebie na twoją terapię. Przecież i tak już chodzę. Nie chcę, żeby kamienie tu zostały. Ale Jeremi, to jest konieczne. One są tutaj dla celów naukowych. Nieprawda. To lombard, a nie pracownia geologiczna. No tak, ale one będą służyły innym. O, i ty też będziesz mógł je oglądać. Gdzie? W muzeum. Dzwoniłem już, rozmawiałem w tej sprawie i są wstępnie zainteresowani. Ależ to fantastycznie. No świetnie i nawet będzie informacja, że to dzięki tobie tam trafiły. To kłamstwo, dzięki dziadkowi. Nie chcę tak. Ale Jeremi, to jest dla dobra wszystkich. No, każdy będzie mógł je oglądać i jeszcze zostawi pieniądze za bilet. No nazmyślałem, ale przecież musiałem coś powiedzieć, żeby pomóc temu dziadkowi uporać się z wnukiem. A chłopak był rzeczywiście specyficzny. No ale za to wiedzę miał zaskakująco dużą. No dobra, za biżuterię i zegarki mogę dać pani 5 stówek, a za całą resztę, no, 2000 powiedzmy. Ale same spinki są warte co najmniej 200.
Są naprawdę cenne, mąż dostał je po dziadku. No widzi pani, tak się składa, że akurat mamy cały magazyn spinek po dziadkach. Bierze pani czy nie? Dobra, niech będzie. Okej, w takim razie Maciek, przygotuj proszę umowę. Jasne, poproszę dowód osobisty. Spiszemy wszystko na jedną, jeżeli to nie problem. Okej. Jakoś nie do końca pasowało mi zachowanie tej babki. Miałem wrażenie, że coś tu nie grało. No ale pewności nie miałem. No a biznes jest biznes. Proszę bardzo, 2500 dla pani. Lucyna, ja cię zabiję. Oddawaj moje rzeczy, wariatko! Ale tego samochodu to naprawdę nie chciałam ci rozbić, przysięgam. Ale chwileczkę, kim pani jest i o co tutaj chodzi, no? A co, moja żona się nie pochwaliła? No i się porobiło. Mąż klientki niespodziewanie ożył i przyszedł do Lombardu. Ale nawet mnie to nie zdziwiło. Od początku czułem, że ta babka coś kręci. To jest pana żona? A nam powiedziała, że pan nie żyje. No, bo niewiele mi już potrzeba. Żyję jeszcze trochę i wykituję przy niej. Wczoraj próbowała mnie otruć. Lepiej powiedz dlaczego, co, babiarzu? Trzeba było się z moją przyjaciółką na naszym weselu. Proszę tu zostawić, to są drogie rzeczy, co? Najlepiej niech państwo wyjdą i załatwią sprawę poza Lombardem, dobrze? Wszystko jest już załatwione, z nami koniec, jesteś skończony. Oddawaj moje rzeczy, wariatko. Ach, jak chcesz je odzyskać, to sobie je wykup. Żegnam. Ej, co jest? Co? Co pan? Co pan? No przecież to jest moje. pana- Basówka też. Nie, to było pana, teraz jest nasze. Ale spokojnie, może pan to wykupić, bo żona się zgodziła. Wykupić? No. Pan wie, ile ja dałem za samą gitarę? Weles na niej grał. Pan w ogóle wie, kto to? O, metalowiec i wyznawca szatana, ale zdaje się, że pana żonie dopiętnie dorasta. Jeden głupi błąd. Ona chce mnie teraz wykończyć. Widzi pan, tak to jest, że za błędy trzeba płacić. To co, bierze pan czy nie? A mam jakieś wyjście? Już biorę wszystko. Później się z nią policzę. No dobrze. Tylko niech pan nie przesadza z tym wyrównywaniem rachunków. No właśnie. Dobrze, więc tak, a razem 4250. Ile? Co tak drogo? Proszę pana, jesteśmy w Lombardzie. Dobra, będę płacił kartą. Świetnie. Dobrze. Proszę. Niestety. Odrzucona? Nie, no niemożliwe. Niech pan sprawdzi jeszcze raz. Sprawdziłem nawet 3 razy. A potem klient wszedł na konto bankowe i okazało się, że żona wyczyściła je do zera. No, od razu wyleciał z Lombardu jak z procy. Miałem tylko nadzieję, że nie zrobi krzywdy żonie. Lucyna! Już jesteś, skarbeńku? Przywitaj się z rodzicami. Co tak stoisz, jakbyś ducha zobaczył? Siadaj sobie. Otworzymy sobie koniak. Chyba nie masz nic przeciwko. Nie. A co ty, Edziu, taki bladziutki jesteś? A, chyba zatruł się w pracy. Mąż powinien stołować się w domu. Ale czekaj, ja tu miałam kropelki na żołądek, zaraz ci poratuję. Nie, tylko nie kropelki. Daj spokój z kropelkami. Lepsza wódka z pieprzem. Już ty mu wódki z pieprzem nie proponuj. Widziałeś, jak wygląda samochód pod domem? Ale to właśnie przez to zatrucie, mamusiu, bo Edziu zasłabł za kierownicą. Tak, przez zatrucie. Tak. Zamroczyło mnie przez ten żołądek. Ale już jest w porządku. Byłeś w pracy, podobno szykuje się jakiś awans. To gratulujemy. Gratulujemy. Musimy to uczcić. No, to ja zrobię kolacyjkę. Edziu zrobi zakupy. Ogarniesz to? O, Lucyna. Co ty wyprawiasz? Przecież ja nie mam pieniędzy. No, leć. Trzymaj. O, Adek. Co ty masz w tej podokie? Nic takiego. No co mnie ściemniasz? Przecież widzę. Z kim się znowu biłeś? Ryża go wypuścili, słyszałeś? A jakim cudem? To już musisz zapytać gliniarzy. I ty, głupi, musiałeś się z nim szarpać? Nie z nim, no, z takimi oprychami. Z jakimi oprychami? No bo Ryży przyszedł zostawić tuner tutaj i oni już czekali na niego na zewnątrz, no. To co, miałem pozwolić na burdy przed naszym lokalem? To trzeba było zadzwonić na policję, a nie samemu się wtrącać. Przestań policję, no. Daliśmy sobie radę.
Jak to? Daliśmy sobie radę. Ty? Z Ryżym razem? No tak wyszło. Niech to szlak. Za długo był spokój. Nie chciałem nic mówić ojcu, że Ryży nachodził Patrycję. No, tylko by się martwił. Tę sprawę musiałem sam rozwiązać. Proszę, do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. A może pan za sobą zamknąć? No przecież widzi pan, że nie mogę. Ciężkie. Co? Żona cała i zdrowa? Lepiej jej. Ale już niedługo. Uduszę ją, jak Boga kocham. A to nie powinno być na odwrót, że to ona pana? Ona to, proszę pana, mi życie rujnuje. Ile dacie za ten generator? Tylko szybko. 300. Nowy kosztuje niewiele więcej. No, to jest nowy i kosztuje 800. No dajcie choć 5. 4, ale na sprzedaż. No okej. A będzie coś pan za to wykupować? Panie, ja muszę zakupy zrobić, bo teściowie przyjechali. A wiedzą? Oszalał pan? Że jakby się dowiedzieli, to już bym nie żył. Teściu były bokser. Złoty pas w 98. Przecież jak koło niego to się przejść boję nawet. No to współczuję. No. Że jak on się dowie, to koniec. Facet sobie nagrabił. Nie było czego zazdrościć, to pewne. Nawet mu trochę współczułem. No ale najważniejsze, że Lombard na tym skorzystał. Halo? Halo, jestem. Halo? Co do cholery? Stary, facet jest skończony, aż mi go szkoda normalnie. Stary, sam sobie naważył piwa, tak? Więc niech się teraz modli, żeby się teściu nie dowiedział. Ty, a jak on się dowie i go zabije? Maciuś, czyś to oczadział? No co, no wszystko jest możliwe. Facet był przecież przerażony. On się normalnie o życie bał. Słuchaj, to jest normalna rodzina, nie jakaś mafia. No nikt nikomu nic nie zrobi. To jesteś pewien? No przecież on chciał wcześniej żonę udusić. Jezus tak tylko mówił. Skąd wiesz? Słuchaj, ty się chyba za dużo naczytałeś kryminałów ostatnimi czasy. A ja ci mówię, że tam może być tragedia, no. Mam jakieś złe przeczucia. No weź może tam lepiej pojedź na wszelki wypadek, No co? bo żartujesz, ja nigdzie nie będę jeździł, stary. To co ci szkodzi? I tak masz po drodze. A przecież i tak zaraz zamykamy. Dobra, pojadę tam, ale ty zamykasz firmę. Przynajmniej nie będę wcześniej w domu. Dzięki, dobra. Maciek był naprawdę przejęty. No i trochę przeszło na mnie. Dlatego postanowiłem, że zajrzę do tego klienta. A Maćkowi kazałem załatwić sprawę tych minerałów. No to super, super. Jesteśmy dogadani. Do widzenia, dziękuję. Siedź. A co ty, kamieniami się bawisz? Nie, to jest akurat robota. Dzwoniłem do Muzeum Geologicznego i może wykupią od nas niektóre z tych minerałów. Maciek, jakich minerałów? Co, myśmy branżę zmienili, czy coś przeoczyłem? Nie, taki starszy pan chce się pozbyć kolekcji. Potrzebuje pieniędzy na leczenie wnuczka. No, nawet i ładne. Ciekawa, da się coś na tym zarobić? Na pewno nie stracimy. Tak? No dobra, no. To zamykamy. Jasne. To ja idę, dobranoc. Dobranoc. Pomysł z muzeum okazał się strzałem w dziesiątkę. Nie sądziłem, że będą zainteresowani, ale okazało się, że ta kolekcja ma kilka naprawdę cennych okazów. Otwarte! Ty łajdaku! Powiedziała mi o wszystkim! Zapłacisz mi za to. Pamiętaj, mojej córki się nie zdradza! Lucyna mnie okradła i pozbawiła pracy. Teraz traci poza wszystkich zębów. Mojej córki się nie zdradza, pamiętaj o tym! No co? O jajco! Kto jesteś? Co cię to Co, już koleżkę sprowadziłeś? Panowie! No i wpadłem w sam środek rodzinnej afery. Na szczęście wiedziałem, że facet był bokserem i nie dałem się zaskoczyć. No i dobrze, że gość był starszy, bo inaczej byłby kłopot.
Jest dosierpowy, przyznam. Ale co panu odbiło? Nie twoja sprawa. Po co się wtrącasz? Żeby pan do pierdla nie trafił. No ja Lucynę już przeprosiłem. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Pokój, no. Chce pan kolejnych problemów? Jak patrzę na tą kanalię, to mnie krew zalewa. Żeby coś takiego z moją córką! Przyznaję, zdradziłem. Ale już za swoje dostałem. Nic mi już nie zostało. Oddamy ci wszystko. Wszystko ci oddamy, ale naszej córki nie dostaniesz, rozumiesz? Dobra, już. Już, idziemy stąd. Szybciej. Sztyk. Następnego dnia do Lombardu przyjechał współpracujący z muzeami geolog i pasjonat minerałów inżynier Borowski. Kamienie dziadka. A dzień dobry, Jeremi. Czyżbyś znowu miał się spóźnić do szkoły? Dzień dobry, zwolniłem Jeremiego. Chciał się przekonać, czy minerały trafią w dobre ręce. No chyba, że tak. To jest pan inżynier Borowski, a to jest właściciel kolekcji pan Szczepan Rostek i jego wnuk Jeremi. Bardzo mi miło. Muszę przyznać, że imponujący zbiór. Dziękuję. Żałuję, że nie stać mnie na wykupienie wszystkich tych kamieni. Ten eudialit na przykład. Po prostu wspaniały. Naprawdę. No, szukałem go wiele miesięcy. Doskonały poler, no, przyzna pan. O tak. Panowie wybaczą, to wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe, ale możemy już przejść do wyceny? Tak, oczywiście. Muzeum jest zainteresowane 3 egzemplarzami. Chciałbym wykupić tą septorię, dioptas i wezmę rodochrozet. Super, rozumiem. Tutaj mamy wycenę, więc tak, wartość rynkowa to 500, 1250 i 900 już z marżą. A może jakiś mały rabacik? Przecież pan wie, że to i tak jest doskonała oferta. No niech będzie, w końcu nauka jest warta każdej ceny. O, dokładnie. Tak jest. Czyli co? Pakujemy. Pakujemy, no to super. No, robienie takich biznesów to czysta przyjemność. Dla mnie również, bardzo mi Super. miło. Miło. Dziękuję bardzo. Udało się. Po potrąceniu prowizji dziadek miał ponad 2000 na rozpoczęcie terapii wnuka. Część kolekcji postanowił zabrać z powrotem dla chłopca, a część będzie czekać na kolejnych klientów. Chciałoby się rzec, kamień z serca. A kiedy będzie można oglądać nasze kamienie w muzeum? Na pewno się dowiecie. Do widzenia. Do widzenia. Jeremi? Wróciłaś? Lucyna, wróciłaś? W następnym odcinku samotna matka z 2 dzieci wpada w kłopoty. Nie rozumiem, przecież robili to, naprawili. No, robili, ale spieprzyli tak jak z tym prądem. Pewnie przy tynkowaniu zapchali. Tak pan myśli? No tak. Jacek stara się odbudować dobre relacje z córką. Kochanie, bardzo mi zależy, żeby między nami też było okej. Ziutek i jego przyjaciele chcą sprzedać nietypowe lustro. Panie Angeliko, no przecież to jest dla śmiechu, nie? Haha! Ile dacie?